Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w Krynicy Morskiej, na Mierzei Wiślanej. Jest ona jednym z najmniejszych miast w Polsce. Ma obecnie mniej niż 1300 stałych mieszkańców. Pod względem liczby ludności można by powiedzieć, że jest to wioska. Jednak jak za chwilę zobaczymy, na wioskę ta mała miejscowość zupełnie nie wygląda. Pierwsze wzmianki w pismach o tej miejscowości pod nazwą Kalberg są w dokumencie z 20 sierpnia 1424 roku elbląskiego komtura nadającego przywilej lokacyjny dla karczmy Mikołaja Wildenberga, która pełniła ważną rolę na wiodącym przez Mierzeję Wiślaną trakcie handlowym z Gdańska do Królewca. Jeszcze na początku XIX wieku osada ta nie miała większego znaczenia, gdyż mieszkały w niej zaledwie 4 rodziny rybaków. W tej chwili podchodzimy do pomnika pierwszych osadników przybyłych do Krynicy Morskiej po zakończeniu II wojny światowej. Został on odsłonięty 21 maja 2010 roku. Usytuowany jest w centrum Krynicy Morskiej, pomiędzy ulicami Gdańską i Turystyczną, naprzeciwko posterunku policji. Pomnik przedstawia rybaka ciągnącego sieć pełną ryb. Jego autorem jest artysta plastyk z Gdańska Stanisław Milewski. Po obejrzeniu pomnika idziemy dalej ulicą Gdańską i po chwili skręcamy w prawo w ulicę Lotników. Po chwili, idąc ulicą Lotników, dojdziemy do użytku ekologicznego Krynicki Starodrzew. Idziemy dalej ulicą Lotników, skręcamy w prawo w ulicę Przyjaźni i wkrótce za budynkami przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji skręcamy w ścieżkę w lewo w las, którą dalej przejdziemy aż do ulicy Teleekspresu. Na tej ulicy znajdują się piękne poniemieckie kamienice, w dużej części odrestaurowane. Jest tu na co popatrzeć. Teraz oglądamy wybudowany w 1905 roku dom kuracyjny Kaiserhof, który miał być pierwszym na świecie budynkiem na wierzchołku Wydmy. Budowa była realizowana w konstrukcji drewnianej według najwyższych standardów techniki oraz wyposażenia. W 1917 roku budynek przekształcono w lazaret, później w czasie II wojny światowej pełnił funkcję domu wypoczynkowego Wehrmachtu. W czasach PRL budynek był administrowany przez Fundusz Czasów Pracowniczych i przemianowano go na Bałtyk. Zarówno przed II wojną światową, jak i w okresie powojennym miejsce to było lubionym przez prominentnych gości ze świata polityki, kultury i biznesu. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku budynek był już w złym stanie technicznym i został rozebrany, a w jego miejsce wybudowano nowy, na wzór pierwotnej architektury, jednak nie drewniany, tylko betonowy. Idąc dalej ulicą Teleekspresu, możemy podziwiać kolejne, lepiej lub gorzej, odrestaurowane budynki.
Skręcamy w ulicę Żeromskiego i idziemy w dół ku morzu. Jak już wspomniałem wcześniej, na początku XIX wieku w miejscowości mieszkały zaledwie 4 rodziny rybaków. Jednak gwałtowny rozwój tej miejscowości nastąpił już wkrótce. I tak, 24 sierpnia 1828 roku na pokładzie parowca Copernicus do Krynicy Morskiej przybyli pierwsi turyści z Elbląga. W 1842 roku uruchomiono połączenia morskie z Elblągiem i Królewcem. 11 lipca 1843 roku utworzono pierwszy kurort Kalberg. W 1872 roku powołano do życia spółkę akcyjną Kąpielisko Morskie w Kalberg, która przyczyniła się do dalszego rozwoju Krynicy Morskiej. Inwestycje, które podejmowała spółka na terenie kurortu, np. budowa lepszych dróg, założenie oświetlenia, wodociągów i kanalizacji, zwiększały renomę uzdrowiska. 1 maja 1895 roku uruchomiono w Krynicy Morskiej latarnię morską. Teraz idziemy promenadą nadmorską w kierunku latarni morskiej. Na końcu promenady możemy zapoznać się z tablicami o świecie zwierząt i ptaków Krynicy Morskiej oraz florze naczyniowej Krynicy Morskiej. Jest tutaj też kolejne wyjście na plażę, niewybrukowane po piasku. Idziemy dalej w kierunku latarni morskiej. Budowę tej latarni morskiej rozpoczęto w 1894 roku, a już 1 maja 1895 roku na latarni rozbłysło pierwsze światło. Ta pierwsza latarnia morska istniała do 3 maja 1945 roku, kiedy uległa zniszczeniu po wybuchu min zastawionych przez wycofujących się Niemców. Przez 3 lata po wojnie nie było w Krynicy Morskiej oznakowania nawigacyjnego. Dopiero w 1948 roku zainstalowano prowizoryczne światło na wieżyczce domu wczasowego Bałtyk, o którym wspomniałem wcześniej w tym filmie. Budowę obecnie widocznej latarni zakończono 25 sierpnia 1951 roku. Tuż obok latarni znajduje się niewielki cmentarz żołnierzy radzieckich poległych podczas II wojny światowej na terenie Krynicy Morskiej. Cmentarz jest niewielki, jednak wyróżnia się z otoczenia wysokim pomnikiem żołnierza. Na terenie cmentarza spoczywa 240 żołnierzy radzieckich ekshumowanych z całego terenu miasta Krynica Morska.
Idziemy z tego miejsca dalej w stronę Zalewu Wiślanego, dochodzimy do ulicy Gdańskiej i idąc nią w kierunku centrum Krynicy, skręcamy w lewo w ulicę Niską. Tą ulicą dochodzimy do widocznej właśnie promenady nad Zalewem Wiślanym. Zazwyczaj jest tu mniej wiecznie niż na poprzedniej promenadzie nad morzem. Mamy piękny widok na Zalew Wiślany i z drugiej strony zalewu widać Idziemy promenadą w stronę Krynicy Morskiej. Po chwili dojdziemy do portu jachtowego. W tej chwili jest zima i w porcie nie ma jachtów. W lecie na pewno będzie ich tu pełno. W lecie oprócz jachtów i żaglówek w porcie cubują także statki pasażerskie. Organizowane są tu rejsy statkiem po Zalewie Wiślanym. W lasach wokół Krynicy Morskiej żyje wiele dzików. Mam wrażenie, że nieco więcej niż gdzie indziej w Polsce i często można je spotkać także w mieście. Nie są to zbyt bezpieczne dla człowieka zwierzęta i gdy je zobaczymy, należy zachować ostrożność, obserwować ich zachowanie, czy przypadkiem nie chcą nas zaatakować. W tym centralnym miejscu Krynicy Morskiej kończymy nasz spacer po tym malutkim mieście.